Cześć, dzień dobry, witam Was moi drodzy widzowie kanału Brunon's Life Mode On. Znowu jestem w Azji, bardzo mnie to cieszy, bo ja naprawdę lubię ten region. Dzisiaj pierwszy dzień po przylocie, więc oczywiście jetlag, szok termiczny i pot leje się po czole. Co to za miasto? Wygląda jak Singapur, ale brakuje tych wieżowców z tyłu, więc to nie jest Singapur nawet w mniejszej skali. To jest miasto Malacca, najstarsze miasto w Malezji. Podobno wystarczy jeden dzień, żeby zobaczyć wszystkie jego atrakcje. No i ja mam dokładnie jeden dzień, więc mam zamiar wykorzystać go na maksa i pokazać Wam to, co jest tutaj ciekawego do obejrzenia. Także zapraszam na film. Malacca lub po malezyjsku Melaka to historyczne miasto i stary port handlowy w Malezji, położone na Półwyspie Malajskim nad cieśniną Malacca. Dzięki swojej wielokulturowej historii, licznym zabytkom oraz zabudowie kolonialnej zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a przyjazna i swobodna atmosfera powoduje, że chętnie jest odwiedzane przez turystów. To mój pierwszy przystanek podczas tej podróży do Malezji i chyba nie mogłem wybrać lepiej, bo jak się okazało, miasto ma sporo atrakcji i wygląda o wiele lepiej niż się spodziewałem. Pokażę Wam, dlaczego warto je odwiedzić. Można by powiedzieć, że jestem w czerwonej dzielnicy, no ale to nie jest czerwona dzielnica latarni, tutaj też nie ma czerwonych. O jakiej myślicie? Tylko jest to Plac Czerwony. Ojej, właściwie to Plac Czerwony to też nie jest to, o czym myślicie, ale jest czerwony. Główny plac Melaki wygląda właśnie tak i okalają go budynki, które wszystkie są pomalowane na kolor czerwony. Ten plac nazywa się plac, mówiąc ogólnie, holenderski. Tak, byli tu Holendrzy i rządzili od 1641 do 1795 roku. Podczas ich panowania miasto stało się ważnym portem handlowym, choć nie osiągnięto tak dużego znaczenia jak pod rządami wcześniej panujących tu Portugalczyków. Holendrzy zbudowali wiele charakterystycznych budynków, które do dziś można zobaczyć w mieście. Jednym z najbardziej znanych miejsc z tego okresu jest właśnie ten oto Plac Czerwony, czyli Red Square, wraz z czerwonymi budynkami dookoła. Znajduje się na nim Stadhuis, najstarszy holenderski budynek w tej części Azji, który obecnie pełni funkcję muzeum. Kościół Chrystusa zbudowany w latach 1741-53 oraz charakterystyczna wieża zegarowa, będąca niejako wyznacznikiem centrum i miejscem spotkań. Plac Czerwony, tak go nazwałem, ale nie obejdzie się oczywiście bez mapki. Jesteśmy dokładnie tutaj, w tym miejscu, tu jest ten Plac Czerwony. I tutaj jest właśnie cały ten kompleks budynków byłej, powiedzmy, części holenderskiej. Po drugiej stronie rzeczki, bo tu jest ta rzeka, którą pływają właśnie te stateczki. Po drugiej stronie rzeki jest Chinatown i w weekend dzisiaj, bo jest sobota, na tej ulicy będzie Night Market, który też chcę odwiedzić, więc w tym Chinatown możemy zobaczyć kolonialne zabudowania i dużo fajnej grafiki, to znaczy street artu. Ale jeszcze wybieram się tutaj, na to wzgórze. Tutaj są ruiny starej fortyfikacji, również z czasów holenderskich. No i to właściwie by było na tyle. O, tutaj mamy nawet w powiększeniu ten placyk, a na żywo wygląda to właśnie w ten sposób i nawet są wiatraki, ale takie poziome. To chyba też nawiązuje do czasów holenderskich. Bez obaw jest tu też klasyczny holenderski wiatrak, żeby nie było. Malacca to jest naprawdę przedziwne miasto. Znane jest również z bardzo śmiesznych rikszarzy, to znaczy te riksze są tak przeozdobione tutaj różnymi rzeczami. Można sobie pojeździć na przykład
Pokemonem, tu jest jakiś Spider-Man, Hello Kitty i tak dalej. Podobno wzięło się to z tego, że no, ktoś był kreatywny po prostu. Jeden rickshaw chciał być mądrzejszy od drugiego i zaczął dekorować swój pojazd. No i tak się zaczęło, że zrobiła się po prostu konkurencja. Ten, który miał lepszy pojazd, zarabiał więcej, miał więcej kursów. No i jak się zrobiła konkurencja, no to każdy chciał być taki dobry. No i w związku z tym byli właśnie kreatywni i zaczęli dekorować swoje rikssze i stąd wzięły się właśnie te kolorowe, przedziwne pojazdy, którymi tutaj się jeździ. Hello! A tak właśnie plac wygląda no, w miarę z góry, bo wszedłem sobie tutaj na taki balkonik. Jest przez sekundę cicho, bo rikszarze przestali grać muzykę, ale już jadą następni, więc pewnie nie pogadamy. Ale widok jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo przyjemnym miejscem, żeby sobie pospacerować, zarówno za dnia, jak i zwłaszcza wieczorem, jest właśnie tutaj to nabrzeże po dwóch stronach. To nabrzeże rzeki Melaka, bo można tutaj również sobie przysiąść w jakiejś fajnej kawiarni i napić się dobrej kawy albo zjeść lody, sławne lody w Malace, które chyba wyglądają jak masz wiadro po prostu tych lodów i dokładasz tam różne rzeczy na wierzch i to naprawdę jest ogromne i słodkie, a oni lody jedzą na przykład również z kukurydzą albo z fasolą, z tego co zauważyłem, więc jest to również przeżycie samo w sobie. No zobaczcie jak ładnie. Te kafejki nad kanałem, a tutaj jeszcze sobie łódką można popływać. No i oczywiście jest mnóstwo wycieczek w ciągu dnia. Taką łódką można się przepłynąć po kanale i zobaczyć po obu stronach te piękne budynki kolonialne, kolorowe, które mieszczą dzisiaj kawiarenki, restauracje i różne fajne miejsca. Jeszcze wieczorem to wszystko jest ładnie podświetlone, więc naprawdę robi wrażenie. Chyba nawet wieczorem wygląda lepiej niż za dnia. Z Placu Czerwonego krótkim spacerem docieram na wzgórze Świętego Pawła z ruinami wybudowanego przez Portugalczyków kościoła z XVI wieku. Mimo że to tylko ruiny, miejsce i tak ma wyjątkowy klimat, a z samego wzgórza podziwiać można piękny widok na miasto i port. Przed wejściem na szczycie wzgórza znajduje się też latarnia morska z 1863 roku, odbudowana na wzór portugalskiej konstrukcji i co ciekawe, do dziś jest czynna. W środku natomiast umieszczono płyty nagrobków, które przypominają o dawnych mieszkańcach miasta. Po przeciwnej stronie wzgórza zachowała się brama fortu Porta de Santiago, inaczej A Famosa, wybudowana przez Portugalczyków w 1511 roku, a odnowiona przez Holendrów w 1670. Niestety po przejściu miasta w ręce Brytyjczyków w XIX wieku większość struktur fortecznych została zniszczona. Dzięki interwencji Sir Stamforda Rafflesa, założyciela zresztą Singapuru, brama uniknęła całkowitego zniszczenia. Jej nazwa, pochodząca od portugalskiego słowa famoso, oznaczającego sławny, jest świadectwem niegdyś potężnego bastionu, który miał za zadanie chronić i manifestować potęgę kolonialną Portugalii w regionie. Do dziś przetrwała jedynie brama A Famosa, będąca jednym z najważniejszych zabytków Malaki i symbolem jej bogatej, wielokulturowej historii. A teraz trochę historii. Oto
pałac, właściwie replika pałacu sułtana Mansura Szacha, który panował w XV wieku, w drugiej połowie XV wieku, a po drugiej stronie mamy piękne ogrody, które należą do tego właśnie całego tutaj kompleksu muzealnego. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. W muzeum prezentowane są eksponaty związane z historią Malakki, w tym broń, porcelana, tekstylia i przedmioty codziennego użytku, które świadczą o wielokulturowym charakterze tego miejsca. Wnętrze pałacu, zaprojektowane z wielką dbałością o szczegóły, oddaje atmosferę dworskiego życia, można więc wczuć się wręcz w ówczesną rzeczywistość. Budowla wykonana jest w całości z drewna, zgodnie z technikami tradycyjnego malajskiego rzemiosła. Nie zawiera ani jednego gwoździa. Otoczony bujnymi ogrodami, pałac jest oazą spokoju i miejscem, które pozwala odetchnąć od zgiełku miasta. Czy te kolorowe kamieniczki nie przypominają Wam trochę Amsterdamu? Może trochę Gdańsk? Trochę, podkreślam, trochę. Ładnie wyglądają. Szkoda, że zasłonięte przez parkujące autobusy i różne inne ciężarówki, namioty i tak dalej. Z daleka wyglądały trochę lepiej, ale są fajne. Melaka ma oczywiście również swoją wieżę i to w dodatku obrotową. Szczerze mówiąc, podchodzę sceptycznie do takich atrakcji, więc zostawiam ją na później i jak się okaże, nie będę żałować. Poczekajcie, aż się ściemni. W Melace, że tak odmienię po polsku, jest bardzo wiele różnych muzeów. Tutaj z jednej strony mamy Muzeum Marynarki Morskiej, tam są takie nawet statki. Tu mamy Muzeum Morskie, tu mamy okręt historyczny. Tam dalej jeszcze są muzea, Muzeum Miejskie, Muzeum Ludzi, Muzeum Kultury, Muzeum Archeologiczne i tak dalej, i tak dalej. Także do wyboru, do koloru, jeżeli macie ochotę pochodzić po muzeach, to jak najbardziej tak. Jest jeden plus, nawet jeżeli nie lubicie muzeów, tam jest klima, więc można się troszeczkę ochłodzić. A jeżeli na zewnątrz, to na przykład coś takiego. Galeon oczywiście robi niesamowite wrażenie, a ja znajduję jeszcze nie mniej ciekawe historyczne środki transportu, w tym jeden mój ulubiony. W sumie szkoda, że nie ma już chyba okazji, żeby przelecieć się na pokładzie takiego cuda. Pamiętacie moją wizytę w mieście Bitola w Macedonii Północnej, gdzie na takich właśnie przejściach dla pieszych chodziło się za rękę, a tutaj chodzi się pod rękę.
Zostawiam z tyłu Plac Czerwony, jak go brzydko nazwałem, tylko dlatego, że po drugiej stronie mostu jest dzielnica chińska i ta główna ulica Jonker Walk, która już jest teraz pełna ludzi, wieczorem będzie jeszcze pełniejsza, bo będzie night market. Chodźcie zobaczyć, jak wygląda. Jonker Walk to serce historycznego Chinatown, znajdującego się po drugiej stronie rzeki Malacca. Charakterystyczne fasady sklepów i tradycyjne malajskie kamienice, nawet z XVII wieku, są świadectwem bogatej przeszłości miasta. Klimat tej ulicy, no i w ogóle tej dzielnicy tutaj chińskiej bardzo przypomina mi zabudowę kolonialną na Penangu. Więcej możecie obejrzeć w moim poprzednim filmie z Penangu, I Love Penang. I zresztą właściwie dwa filmy z Georgetown i z kilku innych miejsc na wyspie Penang w Malezji. No i przypomina mi też ulicę, jedną z dzielnic Tajpej na Tajwanie. Też chińska dzielnica, chociaż tam były wyższe te budynki. Natomiast tutaj zabudowa typowa dla czasów kolonialnych. Spośród tryliarda różnych kawiarni tutaj w Malacce i zresztą w całej Malezji jedna mnie przeraża. I to jest właśnie ta ZUS Coffee. ZUS w ogóle. Ta nazwa mnie przeraża, jak pewnie każdego. Dziś ulica Jonker Walk to mieszanka historii i handlu w nowoczesnym wydaniu, z wieloma butikami, galeriami sztuki i jadłodajniami. Znajdziemy tu również świątynie oraz inne, może nieco zaskakujące miejsca kultu. No cóż, jak widać, każde miasto ma swojego bohatera, a miejsca pozyskiwania energii i węglowodanów znajdziemy na każdym kroku. Malezja to kraj wielokulturowy, oczywiście wiąże się to z historią. Chciałem pokazać Wam to na jednym przykładzie. Mamy jedną ulicę, te tutaj ledwo widoczne, ale czerwone takie wieżyczki z tyłu. To jest świątynia, w której przed chwilą byłem, świątynia chińska, mówiąc ogólnie. Ten budynek to jest meczet, a tu zaraz obok mamy świątynię hinduską. Na jednej ulicy 3 świątynie 3 wyznań, a na głównym placu jeszcze kościoły katolickie. Więc takie multikulti w wersji malezyjskiej jest możliwe, jak widać, na jednej ulicy, czyli to jest odzwierciedlenie całego społeczeństwa. Świątynia Cheng Hun Teng, zwana również Świątynią Złotego Obłoku, to wyjątkowy klejnot architektoniczny. Ufundowana została w 1646 roku i jest to najstarsza funkcjonująca świątynia buddyjska w kraju. Zbudowana przez chińską społeczność, która osiedliła się w Malacce, służy oczywiście jako miejsce kultu oraz jako symbol harmonijnego współistnienia różnych wyznań religijnych – buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu. W 2003 roku została wpisana na listę Narodowych Skarbów Malezji, co podkreśla jej znaczenie kulturowe i historyczne. Ciekawostką jest, że świątynia ta wraz z meczetem i drugą świątynią hinduistyczną współistnieją na jednej ulicy zwanej Harmony Street. W Malacce, podobnie jak na wyspie Penang w Georgetown, znajdziemy również murale. Ten widać, że już jest tknięty zębem czasu, jak to się ładnie mówi, ale jest tutaj dużo naprawdę ładnego street artu, które może z powodzeniem konkurować z tym właśnie z Georgetown.
these people are real. because I remember. It's Yeah. real. Oh, how old is this paint? Before COVID-19, around 8 years ago. 8 years ago. 7, 8 I years see. ago, I see. I remember. Okay. And this one, when he was young, Mhm. every morning, all those lady, woman, they open, hello, selamat pagi, morning. Yeah, it's true, it's true. And this one, the batik, it's batik. Batik, yes. Very nice. Very nice. Thank you so much. you. Hope Thank you you. enjoy. Have a nice day. Yes. No cudownie, pan wyszedł po prostu z domu i zaczął mi objaśniać, co oznaczają te murale. Okazało się, że ten pan to wszystkich zna. To są postaci, które tutaj mieszkały, które tutaj żyły. Na przykład ten pan, on tutaj po prostu gdzieś w tych uliczkach miał swój zakład, mieszkał tu, może był stolarzem. Podobno zmarł 10 lat temu. A murale te, jak właśnie się dowiedziałem, powstały jakieś 7-8 lat temu. A na tę uliczkę trafiłem zupełnie przypadkowo. No proszę bardzo, jak się okazuje, sekrety są najfajniejsze rzeczy, są ukryte właśnie w małych, bocznych uliczkach, gdzie trzeba po prostu się zapuścić, żeby je odkryć. Jestem wielkim fanem sztuki ulicznej, bo fascynuje mnie jej różnorodność i swoboda oraz to, że jest tak blisko, można powiedzieć, zwykłych ludzi. Przechadzając się po Chinatown i podziwiając fantastyczne murale, zatoczyłem koło i wróciłem nad rzekę, by sprawdzić, co się tu dzieje po południu, bo jak się okazuje, całkiem sporo. Oto kanał, ale kanał, fajny kanał. I to jest chyba największa atrakcja właśnie Melaki. Ten kanał i po drugiej stronie, właśnie po obu stronach, te kawiarenki, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć, ewentualnie przygotować się do wycieczki taką oto łodzią po kanale. To jest jedna z fajniejszych atrakcji, czyli przejażdżka, taka wycieczka łódką po rzece Malakaj. Można sobie oglądać te kolorowe, piękne budynki po obu stronach. Super, naprawdę ekstra atrakcja, polecam.
rejs po rzece późnym popołudniem to chyba najlepsza i najładniejsza pora na oglądanie miasta z perspektywy wody. Robi się ciemno, ale dzień jeszcze się nie kończy, wręcz przeciwnie. Zobaczmy, jak wygląda miasto po zmroku. Wracam na Plac Czerwony, który mieni się wszystkimi możliwymi kolorami. Z niego mam bowiem tylko kilka kroków do atrakcji, którą zostawiłem na koniec. Pamiętacie? Oto Malaka nocą. Jeszcze przed chwilą byłem tutaj na szczycie, o jest taka platforma, która wjeżdża na górę i można, jeszcze się obraca i można obejrzeć 360 stopni panoramę miasta i w ciągu dnia i wieczorem. Ja akurat byłem po zachodzie słońca i właściwie już się ściemniło, było bardzo fajnie. Natomiast jak zjechałem na dół, to tutaj się wszystko pozmieniało. W całym mieście zrobił się jeden wielki night market, więc można teraz tutaj sobie pooglądać, jakieś zakupy zrobić, pamiątki, zjeść przede wszystkim, bo tego jest bardzo dużo. Feria świateł, dźwięków, podświetlone pojazdy, rikszarzy i tak dalej, i tak dalej. I właściwie nastał wieczór. Chciałem zwiedzić w jeden dzień, no i praktycznie udało się. Czoło spalone, ręce spalone, tu proszę bardzo, czyli pierwszy dzień w Azji zaliczony. Nogi odmawiają posłuszeństwa, a jeszcze trzeba wyjść przecież na ten night market, coś zjeść. Więc ja już się z Wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Jeśli Wam się film podobał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. No i czekajcie na więcej. Zaraz mnie rikszasz przejedzie. Czekajcie na więcej, bo kolejne odcinki z Malezji już niebawem. A tym razem żegnam się z Malaki. Do zobaczenia. Hej!
Nowy dzień, nowa przygoda.